Ile trzeba ćwiczyć, żeby zrekompensować dzień siedzącej pracy? Wystarczy 5 minut spaceru. Skąd o tym wiem? Posłuchajcie. Cześć, dzień dobry. Witajcie na Polski Codziennie. Tutaj uczycie się polskiego autentycznego i uczycie się go bez stresu. Dzisiaj przeczytam Wam artykuł o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna. To oczywiście wszyscy wiemy, ale pewnie nie wszyscy wiemy, że nie potrzeba dużo aktywności fizycznej, aby być zdrowym. Dzisiaj przeczytam Wam artykuł, który pochodzi ze strony National Geographic Polska, dział Natura. Autorem jest Mateusz Łysiak, a artykuł pochodzi z 13 stycznia 2023 roku. Jest to więc świeży artykuł. Pod wideo oczywiście znajdziecie link do tego artykułu. Dzisiaj artykuł czytamy inaczej niż poprzednio, dlatego że dzisiaj do tego artykułu przygotowałam dodatkowe ćwiczenia na Patreonie i chcę, żeby Patreoni zrobili te ćwiczenia uczciwie, to znaczy, aby nie widzieli tekstu przed sobą, przynajmniej ci, którzy nie potrzebują transkrypcji. Do wideo będzie więc dodatkowe ćwiczenie, będzie dyktando, również w wersji PDF, w którym można sprawdzić, czy dobrze się napisało dyktando, oraz standardowo będzie transkrypcja, audio oraz aplikacja do nauki wymowy. Zapraszam Was wszystkich na Patreona. Jest tam mnóstwo dodatkowych materiałów do każdego audio czy wideo. Link do Patreona to pierwszy link do wideo. Ile trzeba ćwiczyć, żeby zrekompensować dzień siedzącej pracy? Wystarczy 5 minut spaceru. Aktywność fizyczna poprawia i kondycję, i samopoczucie. Może być również rozwiązaniem problemów wynikających z siedzącego trybu życia. I nie trzeba wcale poświęcać na nią bardzo dużo czasu. Zdecydowana większość pracowników umysłowych wykonuje swoje obowiązki w pozycji siedzącej. Oczywiście siedzenie nie kończy się w pracy. Siedzimy też w samochodzie czy komunikacji miejskiej. Na siedząco spożywamy posiłki. Jest to jednak niestety najgorsza pozycja dla naszego kręgosłupa. Siedzący tryb pracy sprzyja też przybieraniu na wadze, co w połączeniu z nieodpowiednią dietą może doprowadzić do otyłości. Praca siedząca nie musi oznaczać problemu ze zdrowiem. Czy pracownicy biurowi są więc skazani na tzw. choroby cywilizacyjne? Niekoniecznie. Nigdy nie jest za późno na wprowadzenie zmian w swoim życiu i wcale nie chodzi o zmianę pracy. Naukowcy od lat przyglądają się temu, jak odrobić godziny spędzone w pozycji siedzącej. Badania sugerują, że około 40 minut aktywności fizycznej każdego dnia to mniej więcej odpowiednia ilość, aby zrównoważyć 10 godzin siedzenia w bezruchu. Wnioski są efektem badań, w których wzięło udział ponad 40 000 ludzi z 4 różnych krajów. Liczy się każda aktywność fizyczna, a każda jej ilość jest lepsza niż żadna. Podkreślał Emanuel Stamatakis, badacz aktywności fizycznej
i Zdrowia Populacji z University of Sydney w Australii. Nie trzeba więc codziennie chodzić na siłownię czy uprawiać jogging. Równie zbawienne może być pływanie, joga czy taniec. Zarówno w większych, jak i w mniejszych miastach kluby fitness oferują zajęcia sportowe dla amatorów. To może być dobry początek przygody z aktywnością fizyczną. Dla opornych zawsze zostają spacery i trekkingi. Półgodzinny spacer po lesie czy parku wpływa dobrze nie tylko na ciało, ale też na głowę. Z czasem organizm przyzwyczaja się do regularnego wysiłku i chce więcej. 5 minut spaceru niweluje skutki siedzenia przez pół godziny. Nowe badania przeprowadzone na Columbia University wskazują, że nawet krótki spacer może mieć znaczenie dla naszego zdrowia. Jeśli w ciągu dnia długo siedzimy, na przykład z powodu pracy, co pół godziny powinniśmy zrobić sobie krótką przerwę. Wystarczy wówczas pospacerować przez zaledwie 5 minut, by zneutralizować niekorzystne skutki siedzenia. Naukowcy porównali skuteczność krótkich spacerów w różnych odstępach czasowych. Taką formę aktywności nazywają ćwiczeniową przekąską. Wariant 30 minut siedzenia, 5 minut spaceru najkorzystniej wpływa na parametry takie jak ciśnienie tętnicze czy poziom glukozy we krwi. Nie wiem jak Was, ale mnie przekonał autor artykułu. Podoba mi się zwłaszcza to pojęcie przekąski ćwiczeniowej. Może ja nazwę ją sobie sportową przekąską. Idę więc na spacer. Idę na spacer z psami. Wam też radzę założyć słuchawki i słuchać kolejny raz tego podcastu w czasie spaceru. Pamiętacie bowiem, że musicie każdy materiał przesłuchać kilka razy, tak abyście go zrozumieli i abyście nauczyli się mówić na temat, o którym ja mówiłam w podcaście. Ok, kończymy czytanie artykułu. Cały artykuł możecie przeczytać pod linkiem, który jest w opisie do wideo. Przypominam na koniec o Patreonie. Czytajcie transkrypcję, zróbcie ćwiczenie i koniecznie zróbcie sobie dyktando. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki. Cześć.